Za nami kolejny tydzień żeglowania. Kilka mniejszych i większych portów, kilka wysp, które warto objechać wynajętym samochodem, miasta, wioski, bezdroża i co najważniejsze, bycie na fali. Wszyscy lubimy być na fali. I pewnie ty też na nią za chwilę wskoczysz. Może popłyniesz właśnie tą trasą. W tym odcinku znajdziesz podsumowanie całej trasy i skrótowe informacje, a jeśli potrzebujesz szczegółów, o każdym z tych miejsc na naszym kanale jest oddzielny odcinek. Tydzień wystarczy. Trasa w sumie ma 206 mil, co przekłada się na 30-40 godzin żeglowania. To jest od 4 do 6 godzin dziennie. My zatrzymywaliśmy się w portach, ale każda z wysp ma też urokliwe zatoki, więc jeśli wolisz noclegi w naturze, coś dla siebie znajdziesz. Live, it's your life. Rocks are meant to be picked up and thrown. Pierwszy przystanek na trasie to wyspa Kitnos. Z Lavrio do Kitnos jest 25 mil. Na Kitnos znajdziesz dwa porty, Merichas i Lutra. Po zachodniej stronie wyspy leży port Merichas. Często jest wybierany przez żeglarzy. Leży w bardzo ładnej zatoce, otoczony piękną wioską z licznymi tawernami. We all play our part. Go on now. Możesz również zatrzymać się na kotwicy we wspaniałej zatoce Colona na północ od portu Merichas. Colona to zjawiskowe miejsce, ale nie polecamy go, gdy wieje wiatr większy niż 25 węzłów. My zatrzymaliśmy się w drugim porcie, po wschodniej stronie Loutra. Port jest mały, ale można zacumować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz portu. We sing, go on now. Be good, be fine. Live your life. Można też zacumować przy rampie przeładunkowej. Kiedyś tutaj wydobywano na wyspie rudy żelaza. No ale jak widzicie, to miejsce nie jest najlepsze. Przy silnym wietrze może być po prostu niebezpiecznie. No jest fala. Ponieważ basen portowy jest mały, nierzadko zdarza się, że plączą się łańcuchy kotwic. Na kei jest prąd i woda, wokół liczne sklepy i tawerny, a na końcu plaży gorące źródła, które uchodzą za lecznicze. Zdecydowanie warto zajrzeć do Loutry. Z Kitnos popłyń ku wyspie Sifnos. To jest około 27 mil morskich. My zatrzymaliśmy się w porcie Kamares na zachodnim wybrzeżu wyspy. Port jest malutki, może być trudno o miejsce. Po jednej stronie zatrzymuje się prom, po drugiej blisko plaży jest dość płytko, więc lepiej zachować ostrożność. Aha, mamy ogłoszenie. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. No i jak to w Grecji? Sumuję się tutaj rufą do kei. Nie mam ringów, więc trzeba używać kotwicy. Dno jest różne. Najpierw zaczęliśmy podchodzić blisko falochronu, tam gdzie stoją promy i kotwica spadła na wodorosty. No i kiedy zacumowaliśmy, to się okazało, że w ogóle nie trzyma, więc kotwica, łańcuch pociągnęliśmy, kotwica wyszła. Przepłynęliśmy więc dalej, bliżej plaży. No i tam kotwica spadła na piach. No i było, już trzymało dobrze. Jeśli nie znajdziesz miejsca w porcie, stań na kotwicy w zatoce. Co prawda są tu wiatry spadowe, ale dno piaszczyste, więc kotwica powinna trzymać.
Jeśli uda Ci się zacumować w porcie, wynajmij samochód i pojedź do wnętrza wyspy. Sifnos jest wyjątkową wyspą, ma mnóstwo do pokazania. Trzeba koniecznie zobaczyć Castro, małą, uroczą wioskę zbudowaną na ruinach twierdzy z VI wieku przed naszą erą. Stanowi ona piękne połączenie starożytnych elementów z nowożytnymi. Przechadzając się po Castro zobaczysz marmurowe sarkofagi czy starożytne kolumny wbudowane w nowsze budynki. Obok wioski na samotnej skale stoi uroczy kościółek 7 męczenników. Poniżej skały z kościółkiem miejscowi przychodzą zażywać kąpieli morskich. Kolejny punkt na wyspie to klasztor Chrysopigi z XVI wieku, zbudowany częściowo na lądzie, a częściowo na małej wysepce. Stolica wyspy Apolona również jest warta odwiedzenia. Tutaj możesz zażyć życia nocnego, jeśli lubisz. Pożegnaj Sifnos, by popłynąć na Kimolos, maleńką siostrzyczkę wyspy Milos, pokonując około 20 mil. My zatrzymaliśmy się w porcie Psati, który nie oferuje wiele przestrzeni. W basenie portowym znajdzie się miejsce dla około 7 jachtów. Można jednak zacumować na zewnątrz, obok miejsca dla promów i po drugiej stronie zatoki, gdzie jest mały pirs. Miasteczko Choria położone jest w głębie lądu. Od portu dzielą go 2 km. W centrum miasteczka znajdziesz wkomponowane w architekturę miasta ruiny zamku. To niezwykły widok. Bardzo miłe miasteczko. Tu pani chce przejść. Okej, thank you. Takie nieoczywiste, Oj. bo tutaj w centrum jest totalnie zrujnowany zamek. Znaczy są ściany, no tak widać, że to był zamek, ale wszystko jest w rozsypce. I to wszystko jest obudowane uliczkami, białymi domkami. W takim cyklackim klimacie. No, bardzo szczególne miejsce. Podoba mi się. No, jest takie, powiedziałabym, tajemnicze. Jest w nim tajemnica. Można by napisać jakąś książkę o poszukiwaczach skarbu, coś takiego tutaj. Kimolos to malutka, zaciszna wysepka. Znakomity wybór, jeśli lubisz spokój i autentyczność. Jeśli interesują Cię bardziej turystyczne atrakcje, zamiast wyspy Kimolos wybierz Milos. Tamtejszy port Adamas jest sporym portem i dość wygodnym. Dostępne są tam muringi, co nieczęste w Grecji. A turystycznie Milos to jedna z najciekawszych wysp w rejonie. Milos słynie z Wenus, którą w 1820 roku w czasie prac rolnych znalazł miejscowy chłop. Oryginał znajduje się w Luwrze. W lokalnym muzeum można obejrzeć jedynie kopię. Jedną z większych atrakcji Milos są urokliwe garaże dla łódek z kolorowymi drzwiami. Syrmata. Możesz je obejrzeć podpływając do wioski Klima. W wiosce Tripiti znajdziesz teatr z III wieku przed naszą erą i wczesnochrześcijańskie katakumby. Plaka, stolica wyspy, i Castro, położone powyżej plaki, to piękne, wąskie uliczki, zakamarki, schodki i oszałamiający widok na morze. Paleochori, plaża z piaskiem podgrzewanym przez podziemne gorące źródła, Sarakiniko, niezwykle malownicza biała plaża i Kleftiko, formacje skalne, które zobaczysz z pokładu jachtu. Z Kimolos, czy też z Milos, zależy co wybierzesz, warto popłynąć na Ios. To około 45 mil. Ios to wyjątkowa wyspa. Z biało-niebieską zabudową, położoną na potężnych zboczach, nieco przypomina Santorini.
Port Jalos leży na drugim końcu zatoki, jest więc dość bezpieczny. Oferuje też więcej miejsc do cumowania niż Kimolos czy Sifnos. Ale licznie przypływają tu promy, tworząc sporą falę. Na to trzeba uważać. Poza tym na dnie basenu portowego przebiega łańcuch, oznaczony boją z napisem No Anchor. Uważaj, żeby o niego nie zaczepić. Wyspa Ios jest niewiarygodnie ciekawa. Tutaj też warto wynająć samochód i objechać wyspę. Po drugiej stronie wyspy znajduje się domniemany grób Homera oraz ruiny weneckiego zamku Paleokastro. Każda śmierć jest dramatyczna, ale śmierć Homera była wyjątkowo dramatyczna. A było to tak. Homer przechodził obok grupki chłopców i zapytał: co tam macie, chłopcy? Na co chłopcy? Co złapaliśmy, to wyrzuciliśmy. Czego nie złapaliśmy, to mamy. Co to? Odpowiedź brzmi wszy. Ale Homer nie znał odpowiedzi. To było ponad jego siły. Zmarł ze zgryzoty. A i sama stolica, którą widać z portu, jest wyjątkowa. Z pięknymi kapliczkami na szczycie wzgórza jest jednym z bardziej malowniczych miejsc na Cykladach. A z Ios popłyń na Naxos, największą wyspę Cyklad. Tutaj trzeba pokonać 35 mil. Zbliżając się do portu Naxos, uważaj na skały Furlos, gdzie kiedyś rozbił się prom. W porcie dla gości przeznaczona jest jedna keja. Można też zacumować na zewnątrz, jednak pamiętając, że manewrują tam promy i może być niebezpiecznie. W porcie, praktycznie na środku basenu portowego, jest malutka wysepka z prześlicznym kościółkiem. Panagia Myrtydiotisa. Zbudowali go ocaleni rozbitkowie z wyspy Kitira w podzięce za ratunek. Miasto przytulone do portu, stolica wyspy, to prawdziwe cudeńko. Z wąskimi, krętymi uliczkami i pozostałościami zamku. Wizytówką wyspy jest Portara, potężna marmurowa brama, jedyne co pozostało po świątyni Apolla. Widać ją z daleka. Wita przypływających gości. To kolejna wyspa, którą warto poznać bliżej, dlatego i my wynajęliśmy samochód. Zwiedziliśmy tradycyjne wioski Filopi, Chalki, Apirantos, Melanes. Na wyspie znajdują się 3 korusy, porzucone w starożytności marmurowe posągi mężczyzn. 2 z nich leżą w pobliżu wioski Melanes, największy 10-metrowy w okolicy Apolony. Na wyspie znajduje się około 30 wieży obronnych. Warto też zajrzeć do kościoła Panagia de Rosiani z freskami z VI wieku. Jeśli interesują Cię mity, nie przegap jaskini Zeusa, która znajduje się na zboczu wzgórza Zas. Tam ukrywał się Bóg po ucieczce z rodzinnej Krety. Warto dodać, że na wyspie Naxos urodził się Dionizos, a wysepka, na której stoi Portara, to miejsce, gdzie Tezeusz zostawił śpiącą Ariadnę, której wcześniej obiecał małżeństwo. Jeśli masz tylko tydzień, czas wracać do Lavrio. To najdłuższy przelot, około 80 mil. Więc może dobrze zatrzymać się po drodze. W drodze powrotnej mijasz widzianą wcześniej Kitnos, a także Siros ze stolicą Ermupoli. Ermupoli to fascynujące miasto z największym ratuszem w całej Grecji, teatrem będącym kopią Laskali i wspaniałymi kościołami. A w porcie z kolei jest przyjemnie i nie trudno zacumować. Jedyne na co trzeba uważać to manewrujące promy. Best islands, best vacation. Please, Polish people, always welcome. Możesz też zatrzymać się bliżej części kontynentalnej na wyspie Kea, gdzie jest spokojniej i ciszej niż w wielkomiejskim Ermupoli. Na Kei możesz wybrać promowy port Gorissia albo spokojniejszy w zatoce Agios Nikolas w Rukali.
Z Kei do Lavrio możesz nawet wrócić w sobotę rano, bo to jest 2-3 godzinny przelot. A my za tydzień zwiedzamy Małe Cyklady. Kolejne miejsce jak z bajki. Bądź tam z nami. Tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest. Tell me, should I've known that Cześć. you'd be leaving? Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.